Bardzo wielu z nas myli produktywność, czyli osiąganie efektów, rezultatów, z byciem zajętym. Ja też nie należę do wyjątków. Mamy tak jakoś zakodowane, że bycie zajętym to jest dobre, a jak nic nie robimy, się lenimy, to jest złe. Bycie zajętym jednak tylko po to, żeby zabić czas, nie jest dobre. Nie jest właściwe, bo tylko marnujesz swoje siły i swoje talenty, a nic ci to nie przynosi. Pozbycie się takiego wewnętrznego przekonania, takiego musu, nie jest trudne i da się to zrobić, tyle że wymaga to powtarzania. Również rezultat będzie dla każdego oznaczał coś innego. I tak na przykład dla niektórych wspinaczka górska będzie bez sensu, nie wiadomo po co się męczyć, w ogóle co to daje. Dla innych będzie przekraczaniem swoich granic, poprawianiem kondycji, cieszeniem się widokami dookoła. Jeśli jednak chodzi o Twoje cele życiowe, to takie łażenie bez celu będzie marnotrawstwem czasu, energii, talentów i nic Ci nie da. Nigdzie Cię nie doprowadzi i samo się tak przez się przypadkiem nic nie przydarzy. Warto zatem mieć jakiś plan, taki tak zwany highlight plan, czyli taki zgrubny, ogólny, nie jakiś bardzo szczegółowy, ale taki drogowskaz, taki, żebyś przynajmniej wiedział, w którym kierunku, czy wprost, czy w prawo, czy w lewo, czy w jakim kierunku chcesz się udać w tej swojej podróży przez życie. Jeśli nie lubisz nadmiernie kontrolować tego, co się wokół Ciebie dzieje, czyli planować swoich kolejnych kroków, czy w każdym drobnym szczególe, albo planujesz i Ci to do końca nie wychodzi, to nie szkodzi. I tak będzie miejsce na jakąś improwizację, albo po prostu dostosowanie się do zmieniających się okoliczności, bo one się zmieniają, chcemy tego czy nie. I dostosowywać się też trzeba niestety. Zresztą szczegółowe planowanie też nie jest dobre, wręcz przeciwnie, jest złe. Bo kiedy zabierasz się za robienie czegoś nowego, czegoś, czego nie robiłeś jeszcze, nie wiesz tak naprawdę jak tam dojść, to sporządzanie szczegółowego planu, kiedy nie wiesz, co Ci po drodze spotka, jest po prostu stratą czasu. Po drodze wiele rzeczy będzie się zmieniało. Będzie trzeba się do nich dostosowywać, naginać, gdzieś tam prostować ścieżki. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć na samym początku, kiedy robisz coś po raz pierwszy, więc szczegółowy plan jest marnotrawstwem. Ale ogólny plan, tak zwane grube klocki, warto mieć. Warto je mieć, bo po co dryfować? Wtedy zaoszczędzisz czas. Przynajmniej musisz wiedzieć, gdzie chcesz dotrzeć, czy na skutą lodem Antarktydę, czy do gorącej Afryki. A skoro mowa o zwiedzaniu, jeden bardziej lubi muzea, drugi bardziej lubi na zewnątrz przestrzeń, architekturę, widoki, naturę. Zależy, co Tobie ma to dać i co Ty lubisz. Ja na przykład bardzo lubię zwiedzać na zewnątrz. I jestem bardzo zachłanna na zwiedzanie. Staram się jak najwięcej zobaczyć, możliwie jak najwięcej w danym mi czasie. Bo nigdy nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś wrócę po raz drugi w dane miejsce, żeby zobaczyć to, co za pierwszym razem nie zdążyłam. I na przykład wybrałam się pewnego czerwcowego weekendu na zwiedzanie Rotterdam. A szczególnie zależało mi na zwiedzeniu tego miasta, na zobaczeniu tego miasta z dachu budynków połączonych ze sobą, że można całe miasto zobaczyć, chodząc tylko po dachach budynków. Można zobaczyć całą panoramę. Przed wyjazdem sprawdziłam sobie, jakie są ważne, takie ważniejsze punkty, które chciałabym zobaczyć, bo słyszałam, że tam nie ma co oglądać, ale jednak ileś tam punktów różnych jest i sobie taką listę zrobiłam. Wiele osób mówi, że tam nie ma co zwiedzać, bo Rotterdam został całkowicie zburzony w czasie II wojny światowej i odbudowany jako nowoczesne miasto, czyli coś kompletnie innego niż się oczekuje przy zwiedzaniu Holandii. W każdym razie na tę wycieczkę nie zrobiłam sobie szczegółowego planu, zrobiłam sobie tylko taką listę tych punktów, przy których może chciałabym sobie foteczkę zrobić, jeżeli by mi starczyło czasu, bo nie miałam pojęcia, ile to zwiedzanie z dachów zajmie mi czasu. No i całe szczęście, bo kiedy dotarłam na miejsce, okazało się, że biletów na to dachowe zwiedzanie miasta już nie było. Pogoda była piękna, więc pozostało tylko zwiedzanie miasta z poziomu gruntu, a właściwie to poniżej. Holandia jest poniżej poziomu morza. No więc rozłożyłam mapkę i spróbowałam sobie ustalić
ścieżkę zwiedzania, biorąc pod uwagę te punkty, które miałam na liście, które chciałam zobaczyć. Koleżanka, która ze mną była, spojrzała na mnie sceptycznie, ze zdziwieniem, bo ona jak zwiedza, to nigdy sobie nie robi planu zwiedzania, lubi spontanicznie, tak gdzie ją nogi zaprowadzą. Dla niej jest to interesujące, ekscytujące, ciekawe. Lubi tak po prostu bez planu sobie zwiedzać, to też jest okej. Jeśli ona tak lubi i daje jej to poczucie, że właściwie spędziła ten czas, to jak najbardziej jest to w porządku. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś by ją zapytał po takiej wycieczce, co w tym Rotterdamie na przykład zobaczyła, to pewnie by powiedziała, że nic, albo że, no nie wiem, tak sobie chodziła, ale to też jest okej. Ja natomiast mam inaczej. Ja mam takie poczucie, że ja chcę jak najwięcej. Chcę chłonąć wrażenia, widoki, różne rozwiązania architektoniczne, krajobrazowe. I ja po takim zwiedzaniu byłabym sfrustrowana, byłabym niezadowolona, że nie wykorzystałam czasu, że to nie było to, co mi przynosi frajdę. No ale summa summarum, koleżanka nie miała nic przeciwko temu, żebyśmy coś tam jednak zwiedziły i zgodziła się na te miejsca z mojej listy. Tak więc obie byłyśmy i obie coś zobaczyłyśmy. Osobiście uważam, że nie mieć planu w przypadku zwiedzania jest jak najbardziej okej i można i tak, i tak. Ja najczęściej zwiedzam z planem, ale gdybym nie miała planu, bo by się tak zdarzyło, że znalazłabym się w miejscu, do którego nie zdążyłabym się przygotować, to też byłoby ok. Natomiast jeśli chodzi o cele w życiu, jakiś cel, który chcę osiągnąć, taki średni lub większy, na przykład finansowy, to jego osiągnięcie, rozwiązanie samo z siebie nie spotka mnie po drodze. To ja mam go poszukać i złapać w swoje rączki. Krótko mówiąc, gdy masz plan, to dostajesz więcej. A teraz naciśnij tu i szybciutko zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo. Do zobaczenia!